No i hej, ponownie, trzeci odcinek 2023 rok. Zapraszam na film porównanie kasków, jakie posiadam i 248 km/h bez mandatu jako bonus. Dziękuję Wam przede wszystkim za komentarze i za naprawdę wymianę ciekawych spostrzeżeń w poprzednich filmach. Porównamy sobie kaski Pilot 2 w tym momencie i kask Frill Air Fit. Ciekaw jestem Waszych opinii. Kasków jest mnóstwo różnych firm, każdy ma ulubione, natomiast po pierwsze chciałem Wam pokazać akurat te dwa kaski, bo różnią się zdecydowanie. Na samym początku zadałbym jedno tylko pytanie przy wyborze kasku. Jeżeli kupujecie już kask dla siebie, jeżeli jesteście nowym użytkownikiem, nigdy nie jeździliście, to bardziej takie pytanie o Wasze preferencje. Czy wolelibyście czuć się w kasku wolniej, mieć więcej troszkę miejsca, czuć każdy powiew, zapach świeżo skoszonej trawy, czy powiew wiatru, czy wolelibyście być troszkę odizolowani od tego świata zewnętrznego, zamknięci bardziej hermetycznie i czuć się bardziej obudowani kaskiem? To jest jakby główne pytanie, które należy według mnie sobie zadać kupując kask, żeby później czuć się w nim swobodnie i naprawdę jeździć, skupiać się tylko na jeździe i na podziwieniu z zewnętrznego świata. Teraz tak, przejdźmy może do pierwszego z kasków. Jak widzicie, ma on ślady użytkowania. Jest to kask Pilot 2. Tutaj w pierwszy dzień, kiedy go kupiłem, właśnie wypadł mi przy zakładaniu na beton, także zobaczycie. Jest troszeczkę gdzieś tutaj porysowany. Kask ma 2 lata i wygląda w ten sposób. Dodatkowo założony ma oczywiście uchwyt do interkomu i interkom w środku, ale co Wam chciałem powiedzieć przede wszystkim? Jest to kask, w którym czujecie się bardzo wolnym człowiekiem. Ma dużo przestrzeni po założeniu. Można w tym kasku wygodnie jeździć i zachwycać się tym, co jest na zewnątrz. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać. Natomiast tak, z pierwszych zalet. Jest to kask z wymienną szybką i ze ściąganą szczęką. Tutaj są takie 2 klipsy. Po każdej stronie jest jeden klips. Widzicie, tu są ślady używalności już kasku gdzieniegdzie. Tu jest jeden klips, wystarczy go delikatnie nacisnąć i można zdemontować. Jedną ręką mi jest to trochę trudno zrobić, ale można zdemontować dolną szczękę. Zrobimy to podobnie z drugiej strony. Wciskamy klips, demontujemy szczękę całkowicie i mamy teraz taki kask w zasadzie otwarty. Można używać oczywiście tej szybki. W tej chwili jest założona szybka zupełnie przezroczysta. Natomiast ogólnie seryjnie montowana jest szybka przyciemniająca. Mam ją akurat w motocyklu. Montaż i demontaż zajmuje kilka sekund tak naprawdę. Nie wiem, czy uda mi się to jedną ręką. Jeżeli mamy ściągniętą dolną szczękę, jeżeli mamy opuszczoną szybkę, wystarczy tylko delikatnie pociągnąć w swoim kierunku do takiego... Nie uda mi się jedną ręką, muszę jednak 2. Ponieważ nie udało mi się jedną ręką, to troszkę sobie pomogłem 2. Należy delikatnie tą szybkę pociągnąć z jednej i z drugiej strony do przodu, tak aby wyskoczyła z prowadnic i później ją wyciągamy. Jak widzicie, tutaj są takie uchwyty, które wjeżdżają nam w część kasku. Tutaj tą górną pokażę ją może w tą. I wskakują, potem szybkę można wymienić. Tak jak mówiłem, to jest przezroczysta szybka. Jest jeszcze do niego szybka, oczywiście ta przyciemniana. Kask jest bardzo wygodny, nawet w takiej postaci, jeżeli macie dobre okulary, można w nim jeździć. Ma grube wypełnienie i oczywiście jest bardzo wygodny, leży na głowie bardzo, bardzo solidnie. Nic, tylko jeździć w takim kasku. Jest natomiast jedna wada. Jeżeli chcecie jeździć w kasku i mieć interkom czy rejestrator, tak jak ja tutaj mam podpięty, no niestety ten kask, postaram się to Wam pokazać jakoś w środku, może jedną ręką to widzicie, jak to się wszystko robi. Ten kask nie ma wyżłobień na uszkach. Jak widzicie, jak sobie odepniemy dolny element, to tak naprawdę nie ma tutaj nigdzie wyżłobień na słuchawki interkomowe. Niektóre osoby sobie tutaj wywiercają w tym kasku, mi było szkoda, ponieważ tu system jakby zapięcia kasku jest taki, że jeżeli damy tą słuchawkę pod spodem i wywiercimy nawet sobie tutaj dziurę w tej części,
którą pokazuję tu od środka, no to i tak na naszym uchu będzie leżał element, który zapinamy w kasku, więc nie będziemy dobrze słyszeli. Jedynym wyjściem, przynajmniej takim jakie ja znalazłem, jest umieszczenie tej słuchawki po prostu na tym, przyklejenie jej do tej części. Na początku jest troszkę niewygodnie, ale potem człowiek się przyzwyczaja, a ta słuchawka też jakby dobrze leży. Jest wymienny środek, to jest akurat XL, bo taką noszę. Jest wymienny środek i to jest fajne, że można sobie tą część wyprać, jest wszystko w porządku. Natomiast wadą, że nie ma tutaj systemu mocującego, akurat w Pilocie 2, w podobnych kaskach już później był. I jeżeli zamierzacie jeździć może bez interkomu, super, świetnie, polecam 6/6 możliwych ocena, ale jeżeli interkom ma być zamontowany w tym kasku, no to jest to jakiś minus, który powoduje dyskomfort, chyba że założycie jakieś takie specjalne zestawy, które nie będą zajmowały tyle miejsca, gdzie słuchawki będą troszeczkę cieńsze. No i w zasadzie to tyle. Bardzo dobry kask, bardzo fajnie się jedzie. Też jeżeli popatrzymy sobie, pokażę Wam tą dolną część, tą szczękę. Ona nie ma tutaj jakiegoś dużego wyłożenia. Są prześwity, którymi wlatuje nam bardzo dużo powietrza. Może nie wieje aż w środku w kasku. Natomiast no dzięki temu, to co mówiłem wcześniej, czujemy świeżo skoszoną trawę. Jak wjeżdżamy do lasu, to czuć po prostu drewno, czy najlepiej jak jest gdzieś wycinane, to wszystko to czuć przez te wloty. Ma się wrażenie, że ten kask odstaje nam od twarzy, pomimo że tutaj jest takie wycofanie. Niektórzy pytają o to, że tu jest taki gruby ten kask, czy dobrze widać? Naprawdę dobrze widać. Mamy szerokie pole widzenia od jednej do drugiej strony. Jedyne co, to jeżeli ktoś jeździ często nocą, to polecam sobie kupić tą szybkę dodatkową. Ona około 200, chyba 20 zł kosztuje, tylko trzeba zamawiać, bo z dostępnością teraz rzeczy jest problem. Ponieważ jak jedziecie na szybce standardowej, która jest normalnie przyciemniana, no to w przypadku wieczorno-nocnej jazdy ogranicza ona trochę pole widzenia i nieraz, jeżeli jedziecie przez las, jeżeli jest jakieś przejście dla pieszych, no lepiej zmienić szybkę na tą całkowicie przezroczystą. Z drugiej strony, jeżeli macie tą przezroczystą i założylibyście jeszcze dodatkowo okulary słoneczne pod spód, no to możecie też jeździć w tym kasku. On nie ma blendy takiej opuszczanej słonecznej, natomiast coś za coś. Tu jest poczucie wolności, poczucie komfortu i poczucie takiego, no prawie, że jakbyście jechali bez kasku. Tak się człowiek czuje, a dodatkowo zyskujemy to, że jeżeli odejmiemy tą dolną szczękę, no to kask może służyć już do jazdy naprawdę w gorących warunkach, jak jest 30, 40 stopni nieraz nawet, no to taka jazda w okularkach rewelacyjnie, jakby nie musicie kupować dodatkowego kasku, tylko działa rewelacyjnie. No i to tyle o Pilocie 2, jak widzicie jest trochę schodzony już przeze mnie przez te 2 lata, ale i tak najlepiej lubię jeździć w tym kasku i polecam. I też patrząc na osoby z naszej grupy, no jest co najmniej kilka osób, które też zachwalają sobie akurat ten kask Pilot 2. Teraz są nowe wydania. Tutaj jeszcze ma oczywiście wentylację dodatkową, którą sobie przesuwamy, zamykamy lub otwieramy, ale to standardowo w zasadzie w każdym kasku to jest. I tyle o 2. Dodam jeszcze tylko z tą szczęką, że jeżeli nawet jedziecie sobie gdzieś, stajecie na stacji, nie chcecie ściągać, czy gdzieś na postoju nie chcecie ściągać całego kasku, można bardzo szybko odpiąć sobie tą dolną szczękę i na przykład napić się czegoś, zjeść sobie szybko coś, założyć i pojechać dalej. Także to też jest jakby plus tej łatwego demontażu i montażu. Dodatkowo tutaj w kasku są magnesy, więc jeżeli troszkę tylko wprowadzacie tą szczękę, ona wskakuje dociągnięta magnesem. To też jest dobre rozwiązanie. No i to tyle. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, to w opisie filmu znajdziecie dokładny link do danych producenta i zaraz przechodzimy do drugiego kasku. I drugi kask to jest Frill Air Fit. Jest już w samej nazwie ukryte coś, co ten kask ma, o czym niektórzy nawet nie wiedzą, mierząc go w salonie Harley'a. Sam przyznam, że nie wiedziałem. Dopiero później, jak poczytałem o tych kaskach, to kupiłem. I pierwsza rzecz to jest kask dla osób, które lubią to zamknięcie, czyli dla osób, które cenią sobie mocne wyciszenie kasku, cenią sobie to, że ta szyba jest mocno zamknięta, że ma pin lock, czyli nie paruje kask od środka, przynajmniej tak w założeniu.
O tym kasku też mogę powiedzieć trochę mniej, ponieważ jak się okazało, dlatego Wam o tym mówiłem na początku, ja jestem zwolennikiem tego kasku bardziej otwartego. Nie, przynajmniej na razie nie lubię mieć takiego ścisłego zamknięcia, ale postanowiłem, że nie będę się pozbywał jednak tego kasku, tylko dam mu szansę w 2023. Być może, że rzeczywiście przy dalekich trasach postaram się go zakładać. Kask, jak widzicie, jest też wentylowany. Ma tutaj dodatkowe zamykane, otwierane wloty. Oczywiście ten główny również. Tutaj po tej stronie. Natomiast dla mnie jest to dość gorący kask. Może dlatego, że w tamtym pilocie dwójce, o którym przedtem mówiłem, jest mi zdecydowanie wygodniej, przewiewniej. Nie jest taki hermetyczny. Dość ciężko chodzi o otwieranie samej szyby, ale to jest chyba zaleta. Ma kilka poziomów, na których można go postawić oczywiście. No i ten kask, jak tutaj popatrzycie sobie też, może go obrócę troszkę do światła, no to tutaj ma blendę, która jest słoneczna, jest obniżana. Czyli można sobie, regulowana oczywiście też jest stopniowa, można bardziej, można mniej, jak kto woli, można sobie ją całkowicie otworzyć. I jakby ma mechanizm zwalniania tutaj szyby, bo niektórzy też nie wiedzą, jak w ogóle w tym kasku wymienić szybę. Tu jest takie cięgiełko, może bardziej powiem, które odpowiednio naciskając odblokowuje nam całe mocowanie tej szybki i łatwo jest ją wyciągnąć. Więc jeżeli chcecie ściągnąć tą szybkę, a macie kask od niedawna albo kupiliście, nie wiecie jak, nie ma co kręcić tymi śrubami, to są śruby mocujące. W odpowiedni sposób należy podciągnąć sobie to cięgiełko, które jest tutaj. Nie wiem, czy ono będzie widoczne na filmie. Ale wracając do kasku, ma coś, czego nie mają w zasadzie często kaski, no nie wiem, może mają, ja akurat się wcześniej z tym nie spotkałem. Przy pomocy powietrza ten kask potrafi się dostosować do Waszych policzków. Już go odwracamy, już pokazuję. Oczywiście w tym kasku też mam zamontowany system od rejestratora Maxto. Ten kask już ma w miejscach, gdzie powinny być głośniki czy słuchawki, on już ma wgłębienia. Może postaram się to tutaj jakoś pod spodem. No w każdym razie uwierzcie mi, że ma. Bo ciężko jest to pokazać jakby mi telefonem. Tam są zrobione specjalne wyżłobienia, gdzie wkładamy sobie, idealnie pasują standardowe czy każde słuchawki. Bardzo dobrze w nim słychać, kask jest mocno wyciszony, ale ten kask ma coś jeszcze. Jak popatrzymy sobie w jego przednią stronę, tutaj mamy jakby pod szczęką takie czerwone pole i taki srebrny guzik. Na to nie zwracajcie uwagi, to jest mikrofon. Odsuniemy go w tej chwili. I teraz tak, jeżeli założycie na siebie ten kask, jeżeli będziecie chcieli, żeby całe te policzki, te części policzków tu z przodu bardzo dobrze dolegały do Waszej twarzy, wystarczy zacząć pompować. Nie wiem, czy słyszycie? I teraz te policzki robią się coraz bardziej napompowane, coraz bardziej tutaj, te części dopasowują się do twarzy. Zapięcia ma standardowe, więc je trochę postaram się przesunąć. Natomiast to już zaczyna się nam pompować, zobaczcie. I tak można dostosować, że to robi się coraz bardziej wypukłe i dolega nam do naszej twarzy. Nie każdy w ogóle wie, że ten system jest akurat w tym kasku, dlatego też o tym mówię. Natomiast jeżeli chcemy zwolnić to powietrze, naciskamy dość energicznie, słyszeliście, i powietrze z niego schodzi. To tyle z moich doświadczeń. W zeszłym roku kupiłem ten kask bodajże pod koniec listopada. Pojeździłem kilka razy, natomiast nie miałem założonego pinlocka, parował mi. Później na początku, jak zrobiło się ciepło w czerwcu, tak naprawdę spróbowałem, tak to jeździłem na tym pilocie dwójce, spróbowałem kilka razy jechać w tym kasku. Nie wiem, mam wrażenie, że on jest taki bardzo ciasny, bardzo mi przylega do twarzy i było mi też w nim gorąco. Tylko nie wiem, czy to kwestia po prostu braku przyzwyczajenia, czy to moje subiektywne odczucie. Jednak czuję się jakby wolniejszym człowiekiem, w sensie, że bardziej wolnym w kasku Pilot 2. Natomiast postanowiłem dać mu drugą szansę. Być może w tym sezonie właśnie 2023 wypróbuję, powiem coś więcej. Jeżeli lubicie takie kaski, które przylegają, to naprawdę przez ten system pompowania dolega, a poza tym zobaczcie, on ma tak naklejane, takie dość ciekawie jest malowane. Części są z połyskiem, wyglądają jakby były naklejane, a część jest oczywiście
kasku pozostała w formie matowej. Ciekawy kształt, ciekawy tył. Do motocykli takich też również nowocześniejszych jak najbardziej pasuje. Natomiast jeżeli ja bym miał osobiście powiedzieć, jeżeli miałby to być mój pierwszy kask, to Pilot 2 czy 3, to już w zasadzie jak zdecydujecie. Ważne, żeby był też kask. Z tych dwóch wybieram Pilota 2. Natomiast brakuje mi tego, jeszcze raz to podkreślę, że w Pilocie 2 nie było miejsca na słuchawki. To troszkę jakby sprawia kłopot, jeżeli się jeździ z drugą osobą, no to jednak od czasu do czasu trzeba porozmawiać, ewentualnie posłuchać muzyki. Wiem, że niektórzy z Was, podobnie jak niektórzy z naszej grupy też, po to jadą na motocyklu, żeby w tym czasie nie rozmawiać ze swoją panią czy ze swoim panem, ale wróćmy do tego, że w założeniach powinny już być te miejsca zrobione. Także polecam dzisiaj taki inny troszeczkę film, a za chwileczkę może dogram jakiś bonus dla Was, ponieważ no, pogoda nie dopisuje, nie jeździmy, szkoda maszyn w tej chwili na sól i na piasek, więc zobaczcie za chwilę. A teraz Jacek pokaże Wam, jak osiągnąć 248 km na godzinę i nie zapłacić mandatu. Zobaczymy, jak odpalę. LK pierwsza czy GS? Pierwszego tego. Dobra, idziemy GS-a odpalić. O, pika wszystko, świeci wszystko. Pięknie. Neutral jest. 5700 masz tylko? No, nie ma czasu jeździć, nie? Na nim. To... Było ponad 200. Zabawka. 248. Także widzicie, do czego się posuwamy, aby ten czas bez jazdy na motocyklu przeleciał jak najszybciej. A o Jacku i o jego pasji motocyklowej myślę, że trzeba będzie w lecie nakręcić zupełnie odrębny odcinek. Zobaczycie sami, jeżeli oczywiście Jacek tylko będzie chciał. Zapraszam, napiszcie, jakich kasków wy używacie i do zobaczenia w następnym odcinku.